Witam Was, moi drodzy. Ja właśnie zmierzam na nasz ulubiony taras na zachody słońca. Taka jestem trochę potargana, czerwona i w ogóle, bo byłam dzisiaj pół dnia na plaży, żegnam się z wyspą i przygotowuję się mentalnie na to, co przygotował dla mnie Arek, bo ja nic nie wiem. Nic, totalnie. Wiem, że jutro mam samolot rano i ahoj przygodo, lecę do Saigonu na 3 noce. Witam kolejnego dnia, ja jestem na lotnisku już w Saigonie. Za chwilę odbieram bagaż, bo tak jakoś wyszło, kupowałam bilet, wybrałam sobie miejsce i się okazało, że mam bagaż do nadania, no to oddałam ten ciężki plecak. No ale teraz muszę chwilę poczekać i za chwilę jak odbiorę, dzwonię do Arka, łączymy się i czekam na dyspozycję. Słuchajcie, ja jestem w takcie, dostałam instrukcję od Arka. Jadę sobie, pan tutaj włączył radio, to nie wiem, czy się dobrze nagra, ale zaraz przełączę kamerę trochę na miasto, bo ja tu muszę patrzeć za szybę. No tak sobie obserwuję, że nie taki straszny ten Saigon do jazdy skuterkiem. Trochę za krótko i stamtąd się nie opłaca zresztą. Arek mi tutaj wymyślił plan, z buta będę zasuwać. No, ja wysiadłam z taksy, zaraz dzwonię do Arka, bo nie wiem co dalej. Na razie jestem pod tym budynkiem, zaraz Wam tu pokażę okolice, tylko przyłączę kamerę. O, tak to wygląda. Śmierdzi coś tu trochę, no ale co? Duże miasto. Dobra, dzwonię do Arka po instrukcje dalsze. No to Arkadiusz mnie tutaj leciutko wkręcił, bo ja myślałam, że w tamtym budynku jest Moon Hotel, ale na szczęście 20 metrów obok, coś takiego. Także łażę do środka. Dobra, zaczekowałam się, idę na górę. Pan już pobiegł z moim plecakiem ciężkim, że go nie mogę dogonić. Nie wiem, na które piętro. O, już się robi fajnie. Wow. Mam szafeczkę tutaj na kartę. Pan mi pokazał wcześniej łazienkę. Wi-Fi here. It's brand name in the capsule. Okej. Hasło do Wi-Fi. A tutaj mam takie. To na pewno nie jest dla kogoś, kto ma klaustrofobię. Ale normalnie jajca. Okej. Super. Ja się wyłączam na chwilę, bo muszę się tutaj zorganizować. Najważniejszy guzik do zapamiętania to jak się otworzycie od środka. Patrzcie, jaki tu jest panel sterowania, no jajca. I ja nie mogę z tego. Arkadiusz, normalnie zaszalałeś. Ja pikuję. I zapłaciłam w sumie za to około 500 000, bo jeszcze early checking, bo przyjechałam za wcześnie, a normalnie jest o 14. Dobra, mamy aktualizację, bo pan trochę się pomylił i że to nie był mój numer kabiny, ale mam tutaj upgrade'owane za to double room. Proszę bardzo. No więc dla mnie bomba. Jeszcze lepiej. Jeszcze Wam pokażę, bo tutaj są takie szafeczki. Wszystko jest na kartę, pełna elektronika. Wyjęłam to, co mi potrzebne z plecaka i teraz sobie go schowam. Cyk. No cyk. Miało się otworzyć. Jeszcze raz. No i co? Nie działa? Nie działa. Muszę iść poprosić panią o pomoc. Dobra, aktualizacja bez pomocy, za którymś razem się otworzyło. Także ja chowam plecak. O. Cyk. Zamykamy. Zamknęło się. Zamknęło się. Tutaj jest, proszę bardzo, ladies. I mamy coś takiego. Cyk. Normalnie ja nie mogę jak na statku kosmicznym. Nie byłam na statku kosmicznym, ale widziałam na filmach.
Ja już będę wychodzić do miasta, ale jeszcze Wam pokażę po drodze, bo tutaj jest też opcja ze śniadaniem. I tutaj jest taka jadalnia. Tu w ogóle na dole jeszcze też są te kapsuły. Ale ja nie lubię korzystać ze śniadań, jak jestem w takich miejscach, bo ja wolę iść do miasta i sobie zjeść lokalnie. A tutaj w ogóle wchodzi się przez taką mini kawiarnię. Ja tam teraz idę jeszcze wypić sobie kawę wietnamską, bo kosztuje zaledwie 26 000, czyli około euro. Dobra, słuchajcie, ja już dostałam od Arka cały plan podróży i kieruję się. Jeszcze nie wiem, w którą stronę się kieruję, bo muszę spojrzeć na mapę, bo mam całą trasę wyznaczoną z hotelu i jakby powrót do hotelu. Także będę update'ować z pierwszego przystanku. Pokażę Wam trochę tutaj z tej ulicy. Idę sobie w stronę pierwszego mojego przystanku zaplanowanego. Tu już są dekoracje na Nowy Rok, widzę. 10 lutego. Nagrywam z ręki, to może nie ma takiej stabilizacji, ale już nie będę tego gimbala co chwilę montować, bo mi jest z nim niewygodnie trochę. Ja mam do pierwszego przystanku jeszcze jakieś 800 metrów. Przeszłam może z 500. I tutaj mam takie pierwsze większe skrzyżowanie trochę. O, Pizza Hut tam jest na rogu. Tu pan na środku chodnika naprawia rower. Czemu by nie? Nowoczesność przełamana tymi sypiącymi się budynkami. Jestem bardzo ciekawa ruchu ulicznego wieczorem. Właśnie Arek mi mówił, że będzie hardcore, jak wszyscy powychodzą z pracy. O, a tutaj mamy jakąś upadłość. Proszę bardzo. De Maria Saigon. Jakaś knajpa może była. Pierwsze moje wrażenia są takie, że ogólnie brudno jest na ulicach. No ale ja już zauważyliśmy zresztą wszyscy, jak Wietnamczycy tutaj dbają o czystość. Zdarzy się taki, który sprząta wokół siebie, ale generalnie to tutaj widzę w mieście chyba problem jest po stronie trochę zarządców. Trochę nie ogarniają może miejscami. No ale ogólnie wrażenie jest takie, że nie wiem, czy to mylne, czy nie, bo ja tam widzę na razie jakąś cząstkę miasta, że jest dużo zieleni, a ja to bardzo lubię. Jest trochę starych drzew. Jak jechałam taksą, to miałam jakieś parki. No, także tak. Idziemy dalej. Jestem na miejscu. Pięknie tutaj tak udekorowane, kulka wodna. I to jest w ogóle, tam jest nazwa na górze, jakby się ktoś wybierał. To jest jakiś taki największy w Saigonie kryty targ. Więc tu są takie stoiska różnorakie. Trzeba się trzymać za torbę raczej. Jest dużo ludzi. Jesteś na miejscu. No i pewnie sobie coś tutaj zjem. No to patrzcie, co tu jest. Śmiem twierdzić, jak hurtownie i jakie wąskie alejki. Dobra, kto mnie zna, to wie, że ja nie jestem taka pierwsza do jedzenia na tych night marketach, targach i tak dalej, bo no sam to jest taka trochę brzydliwa jestem. No ale jak dostałam wyzwanie, że mam tutaj coś zjeść i się napić, no to zaraz sobie chyba zjem, bo tu widzę, zaraz Wam pokażę to miejsce, gdzie siedzi dużo lokalców na tych śmiesznych małych stołeczkach i wpierdzielają coś, także chyba się skuszę, bo się nic nie jadłam. No nie wiem. Coś tu pan niesie. Jeszcze żebym wiedziała, o co ja mam poprosić. No dobra, pan mnie tutaj zachęcił do zupy z krewetkami, z krabami. Powiedział, że not spicy, to mu wierzę. O, ale mi przynosi... O, właśnie to lubię u Wietnamczyków. Nie to co w Tajlandii. Że jak chce się spicy, to ci postawią koło miski i sobie sama przyprawię. A w Tajlandii to mi po prostu gębę wykrzywia. Melduję, że zupka była bardzo dobra. Z krewetkami, z krabami. Jakieś tam malutkie były kawałki mięsiwa, ale była naprawdę pyszna. Przyprawiłam sobie limonką. A teraz widzicie tutaj znaną już
maszynę do soku z trzciny cukrowej. Pani mi tutaj robi. Chce mi się tak pić, że wzięłam sobie duży sok. Kosztuje 20, mniejszy 15, więc wzięłam duży. Taki piękny mam tutaj widoczek. No, mnie się podoba. I ten budynek na rogu strasznie mi się podoba. I taka ładna zielona uliczka. No nie wiem, czy się to każdemu podoba. Nie jeden sobie pomyśli, że szurnięta, bredzi. I ja tak sobie maszeruję, ale chciałam wam pokazać, że jak ktoś się obawia skuterka, to może sobie wziąć rower. Chociaż tak generalnie to mi się wydaje, czy rower, czy skuter to mała różnica. Po prostu trzeba wszędzie uważać. Ale nie to chciałam w ogóle powiedzieć, najważniejsze, że takie miałam spostrzeżenie, że jest zielono i patrzcie, jakie duże drzewa. I naprawdę bardzo dużo drzew. Patrzcie na to, bo ja jeszcze nie doszłam, ale się nie mogę powstrzymać, muszę to nagrać. Mówiłam, że jest zielono. Proszę bardzo. Takie ulice. I tutaj takie miejsce. I ja w ogóle na mapie mi tu pokazało, że idę do Pałacu Zjednoczenia, tylko że nawigacja zaprowadziła mnie w ogóle z drugiej strony i teraz muszę całe naokoło obejść i kupić bilet. No, także będzie chyba ciekawie. Kawkę sobie tam jeszcze wypiję, bo, że tak powiem, ja mogę pić nieskończoną ilość kaw dziennie, zwłaszcza w Wietnamie. Dobrze, doczłapałam się, jestem z totalnie drugiej strony. Tutaj mamy ticket i wchodzimy. Tutaj jest jakiś pałac niepodległości, z tego co tam widzę. Dobrze, mam bilety. W sumie zapłaciłam 65 000. No to jest jakieś ile? 3 euro, nie mniej. 2,5 może. Jeden jest taki za 40 bilet wstępu, a drugi za 25 na jakąś wystawę tutaj w pałacu. Tutaj mam jakąś mapkę. No i co? No idę pochodzić po parku. Jak będzie coś mega ciekawego, no to się tutaj będę z wami dzielić. Tu sesja, jak to w Wietnamie. Piękna sukienka musi być. No. A tam idzie taki fajny gość w tych śmiesznych, kolorowych spodniach. Stał za mną w kolejce i sobie śpiewał. Tutaj mamy takie ciekawostki. Ja się na czołgach akurat nie znam. Ja wiem tylko, co to Rudy 303, czy tam nawet 103. No ale jak ktoś lubi, to o, mamy coś takiego. Tutaj mamy taką maszynę. Jak ktoś lubi, no to o, pokazuję komuś, kto lubi. Pospacerowałam sobie po parku. Tutaj mamy na dziedzińcu fontannę. Zobaczcie, jakie tutaj sesje odchodzą. Ja nie mogę z tych Wietnamek. Postrojone, z kwiatami i napierniczają te zdjęcia. Wcześniej tutaj stał Pałac Niepodległości na cześć właśnie odzyskania niepodległości od Francuzów przez Wietnam. Natomiast to już tam dłuższa historia, jak ktoś będzie bardziej zainteresowany, to sobie poczytacie. Tamten pałac został zburzony, który był bardziej taki w stylu kolonialnym, no bo tam urzędował francuski gubernator, i postawiono pałac właśnie dokładnie ten, w jego miejsce, i urzędował tutaj, a jednocześnie mieszkał prezydent Wietnamu, oczywiście południowego Wietnamu. Postawiony w latach 60., natomiast prezydent urzędował tu do 75 roku. Tam mamy w oddali, zaraz jak ci ludzie się tu odsuną, to wam pokażę bliżej, bo tam jest sala bankietowa. Natomiast 30 kwietnia w 75 roku nastąpił upadek Saigonu i te czołgi, które wcześniej pokazywałam, to są dokładnie te czołgi, które tą bramę, ona jest tam za fontanną, sforsowały. I to było symboliczne zakończenie wojny,
no w zasadzie z Ameryką. I tutaj mamy salę bankietową, która była przeznaczona na 100 osób. No ciekawie, wszystko tutaj, czas się zatrzymał podobno w 75 roku. Tam mamy taki stół owalny, bardzo ładnie to wygląda, więc pewnie tutaj prezydent, może z ministrami, naradzali się co i jak. Tutaj mamy salę konferencyjną. O, dosyć taka okazała. Żrandole kryształowe. Dywan. Meble kolonialne. Tutaj jeszcze z boku, zobaczcie, ta sala bankietowa, jak pięknie wygląda. W ogóle niesamowite jest to wykładzone na podłodze. Świetne meble. Architektura tego budynku, muszę powiedzieć, że no bardzo mi się to podoba. Jakiś gabinecik. Fotele dla jakichś doradców albo gości. A oczywiście tutaj sesja jest, proszę bardzo. No i tam jest właśnie w oddali, gdzie wcześniej przechodziłam, jest gabinet prezydenta. A tutaj jest taka no sala na rozmowy z gośćmi albo z doradcami. Właśnie tak jak mi się wydawało. Proszę bardzo. Widok z balkonu. Tutaj zaraz Wam pokażę z ukrycia, bo to jest po prostu niesamowite. Pusty śmiech mnie ogarnia czasem, jak widzę te ich sesje. Nie. Bardzo okazały jest ten budynek. Zmęczyłam się, bo tutaj właziłam na piętro. Pokój pierwszej damy, w sensie ona tutaj przyjmowała swoich gości. Tam stoi helikopter, który zawsze był tutaj w gotowości, żeby można było zabrać prezydenta. I stąd tego nie widać, ale tam są takie, może widać teraz, namalowane są takie czerwone koła i to właśnie w tym miejscu spadły bomby, jak była próba zamachu na prezydenta. Ale to tak jak mówiłam, możecie sobie doczytać. A tutaj mamy taką małą salę kinową. Proszę bardzo. O, no nie jest jakaś taka bardzo mała. Ewentualnie nawet jest scena. Tutaj mamy przepiękne pomieszczenie. Muszę Wam to pokazać. To jest tak zwana sala gier, ale tutaj meble mnie po prostu urzekły. To są takie meble. Zaraz tutaj trochę przestawię tego gimbala. Z połowy stulecia, tak zwane mid-century. Zobaczcie. Tam jest jakiś baryk chyba w końcu z tymi hokerami. No ta kanapa tutaj też robi robotę naprawdę. Fotele nawet bujane. No super, bardzo mi się podoba. No i jesteśmy na dachu. Teraz mogę pokazać tutaj widok na fontannę z góry, ulicę i te stare, piękne drzewa. Ja jestem zachwycona tymi drzewami. I pójdziemy sobie z drugiej strony. Nie jestem pewna, ale może będzie widać ten helikopter i te koła właśnie. O tak, na pewno będzie widać helikopter. O. I właśnie zaraz tutaj przekręcę kamerę. O, tutaj gdzie są namalowane te czerwone koła, to właśnie spadły bomby, jak była próba zamachu. No ale nie udało im się zburzyć wtedy jeszcze tego budynku. Z drugiej strony mamy dokładnie taki sam taras. Pan sobie tam podlewa palmy w donicach. A w ogóle w oddali, ja jeszcze nie wiem co to jest, ale tam są jakieś wieżowce. Arkadiusz to wie. Ja tutaj jestem świeżynka w tym mieście, ale się dowiem. Jeszcze jedna ciekawostka, już Was nie będę zanudzać Pałacem Zjednoczenia, ale właśnie jestem w bunkrze. Tutaj są naokoło mapy. Zobaczcie.
Kambodża, Tajlandia, Laos i rozrysowany cały Wietnam południowy i północny. No, miałam Was nie zanudzać, ale jeszcze tutaj trafiłam na jedno miejsce. Tu jest takie trochę centrum dowodzenia. Zobaczcie, jakie są sprzęty stare. I tutaj właśnie jakby to jest taka główna sala, gdzie rozkodowywano, wysyłano i jakby odbierano te wszystkie wiadomości inteligentnie zakodowane. Pan ma tam audioprzewodnika, to się akurat może trochę więcej dowie, ale ja tego nie brałam, bo nie jestem aż tak mega jakoś bardzo ciekawa. I tu jest też jakiś gabinet, telefony, tutaj też jakaś radiostacja. O, ale tu jest fajne, ja pierniczę. Polacy jacyś za mną maszerują, słyszę jakieś głupie komentarze. Dobra, wyłażę z bunkra, już teraz naprawdę chyba koniec zwiedzania Pałacu Zjednoczenia. Jeszcze tutaj takie postscriptum odnośnie pałacu. Widok na budynek z zewnątrz. Zobaczcie, jaka ładna bryła. Ten bus mi się tutaj w ogóle nie wkomponowuje, ale widać bardzo ładnie, jak zaprojektowane są chociażby te okna. To, co właśnie widzieliście, jak byłam tam na piętrze, wszystkie te pootwierane okna. No pięknie to wygląda. Zrobiłam sobie przerwę na chwilę w takiej, z tego co słyszałam, w Instagramach kultowej, no, Skręć w prawo. restauracja, w zasadzie, no, kawiarnia. Zrobiłam sobie przerwę na frytki ze słodkich ziemniaków i smoothie. I zaraz Wam pokażę, co tu się przede mną wyłania. Kolejna fantazja francuskich kolonizatorów. Proszę bardzo, mamy Notre Dame de Saigon. Pójdę z drugiej strony, chociaż generalnie to szału nie będzie, bo jest w remoncie, no ale kiedyś muszą zrobić te remonty. Bawili się tutaj Francuzi Skręć w na lewo. całego. Robili trochę rzeczy pod siebie. No, a urzędowali to chyba prawie 100 lat. No i niestety, ale mamy taki widok, głównie na rusztowania. Tutaj z tej strony frontowej. Czy tam jak to się fachowo nazywa. Przebija mi tam jakaś rozeta charakterystyczna. Ona jest w stylu romańskim generalnie, ta katedra. Pójdę jeszcze z drugiej strony, no i zobaczymy, co tam widać. No i z tej strony widać dokładnie tyle samo, co z tamtej. Tutaj są wieże całe w rusztowaniach. No i coś tam widać, trochę tą czerwoną cegłę. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo tam jakiś muzyk sobie gra. Ale za to z drugiej strony mamy piękny, też XIX-wieczny budynek poczty. No dobrze, wchodzimy do środka, do budynku poczty. Ludzi cholerę. Podobizna tam jakiegoś pana. Nie wiem, czy to jest Ho Chi Minh, czy kto, ale zaraz się dowiem. Przejdziemy się tu naokoło. Proszę Państwa, tutaj są okienka pocztowe. A po tej stronie stragan z duperelami. No jest taki klimacik starej poczty. Fajnie. Nie jestem przygotowana za bardzo, ale też może trochę mi się nie chce tutaj wysyłać jakichś pocztówek, bo chciałabym zrobić tą trasę, jak jeszcze będzie widno, a jeszcze trochę mam do przejścia. Dobra, usiadłam sobie na chwilę tutaj na tej uliczce z widokiem na katedrę, głównie na rusztowania katedry. Teraz sobie tu ustawię kamerę. Więc odnośnie tych kolonii, nie będę tutaj Wam robić lekcji historii i zanudzać,
Ale generalnie cały ten temat kolonizacji zawsze jakoś mnie irytował, odkąd pamiętam, chyba od jakichś dawnych jeszcze lekcji historii. Oczywiście mocarstwa europejskie tak między sobą rywalizowały, żeby jakby powiększać, poszerzać swoje sfery wpływów na świecie. No i sobie tak zagrabiały. To moje, to twoje i tak dalej. I tutaj generalnie wiadomo, że ze względów ekonomicznych tereny tutaj azjatyckie, a Francja sobie porządziła w Kambodży, w Laosie, w Wietnamie, tak gdzieś od połowy XIX wieku. No i właśnie to, o czym mówiłam w tym Pałacu Zjednoczenia, tam gdzie byłam, to tam był wcześniej też tak jak katedra mniej więcej w latach 60. XIX wieku postawiony pałac, jakby siedziba gubernatora Francji. I on był taki właśnie w stylu kolonialnym. Nie pamiętam teraz, jak on się nazywał, Pałac Norodom, coś takiego. Natomiast jak Wietnam uzyskał niepodległość w 1954 roku dopiero, uwolnił się od Francji, to wtedy nazwali to miejsce symbolicznie Pałacem Niepodległości, właśnie tak na pamiątkę tych wydarzeń. No i Francuzi, dokładnie teraz nie pamiętam, ale to w ogóle te wszystkie tereny, które oni tutaj skolonizowali w tej Azji, jakoś nazywały się Indochiny, chyba francuskie. No i właśnie ten gubernator, który tu urzędował w Saigonie, no to był gubernatorem całych tych Indochin, czyli tego wszystkiego. No i co? I oczywiście jak tutaj przybywali, to tak jak większość krajów, która kolonizowała inne kraje na świecie, no to sobie postawili katedrę Notre Dame. No co, żeby mieć swoją taką, nawet to nie jest replika w ogóle paryskiej, no ale jakaś tam katedra Notre Dame w takim stylu. Budynek tej poczty też nawiązuje do takiego stylu. Ten pałac, który był wcześniej, on przed Pałacem Zjednoczenia, też nawiązywał do takiego stylu. No i pewnie jeszcze się tutaj dowiem o wielu takich budynkach w tym mieście. No ale z jednej strony to jest teraz dla nas fajne, bo mamy taką różnorodność. Natomiast z drugiej strony, no to bardzo niefajne to były zachowania, głównie w celach ekonomicznych, czyli dla surowców naturalnych, to tak jak tutaj w Wietnamie, wiadomo, ryż, kauczuk, co tam jeszcze? Może kawa też wtedy, nie wiem, możecie sobie poczytać. A ja teraz sobie sprawdzę, czy jestem na tej uliczce, ale wydaje mi się, że to będzie ta uliczka Book Street. Bardzo fajna, klimatyczna. No i co? Zobaczę, co tam dalej mam w planie na trasie. Sprawdziłam, to jest dokładnie Book Street, znana uliczka. Powiem Wam, że no, nie chcę być tutaj złośliwa, ale po prostu odwaliło totalnie tym Wietnamkom, bo tutaj non-stop, to jest aż wkurzające. No nie wiem, irytujące. Wszędzie po prostu sesje w tych swoich sukienkach. Przejść człowiek nie może, stroją miny, jeszcze się oburzają, jak im się wejdzie w kadr. Fruwać najlepiej. Arkadiusz, możesz to wyciąć. Ale generalnie uliczka jest bardzo klimatyczna. No ja tu książek nie będę kupować. Zresztą i tak mam mój plecak. Się okazało dzisiaj, że zamiast 7 to ważył 12 kg. Tutaj mamy takie dosyć przyjemne też miejsce. Pierwszy taki kolos. Wincom się nazywa, więc pewnie ma coś wspólnego z tym koncernem, który tam na Fukok właśnie wystawił to Vin Wonders i tak dalej. Widziałam tutaj też taksówki takie z tej firmy, więc pewnie to jest ich. Nie wiem, czy tam jest chyba jakaś galeria handlowa. Pewnie tak, ale za to tam też jest taki przyjemny widoczek. O. No
i tam ta nieszczęsna katedra. No wielka szkoda, że ona jest w takim remoncie. Tutaj mamy taką przyjemną uliczkę. Tu tylko sobie zajrzę, ja akurat tam idę w prawo. Proszę bardzo, Tiffany chociażby. O! No tu mi się tak skojarzyło, taka fajna alejka z palmami. Jak w Bari we Włoszech. Całkiem fajnie. Nie taki straszny ten Saigon, jak go niektórzy malują. Mnie tam się podoba. Serio. Co wyłączę kamerę, to muszę ją za chwilę włączać normalnie. Tutaj mamy salon Rolls-Royce'a. No Arkadiusz to by na pewno to sfilmował. Zaraz ja tutaj postaram się zrobić przybliżenie. Ale to nie jest takie łatwe, bo gimbal mi się trochę skopał. Ale może, o, proszę bardzo. One, a tam drugi nie staje. Ale pozwólcie, że ja nie Arkadiusz nie będę tam włazić do środka. Tutaj mamy kolejny piękny budynek z czasów kolonizacji. Był to ratusz. Ja nie wiem, czy to w tym momencie jeszcze jest ratusz, trzeba to sprawdzić. No, ale też jest to dzieło Francuzów, bo przecież Wietnamczycy by na to nie wpadli. Plan mam wyznaczony w tamtą stronę. Także chyba to jest w stronę rzeki, ale teraz nie jestem pewna. No, takie przyjemne, to centrum przyjemne, nie powiem. Rzut okiem na klomby, bardzo ładnie, zadbane. Tam sobie stoi jakiś pan, może to będzie ten pan Ho Chi Minh. Chyba na cześć którego w ogóle ta nazwa została zmieniona. Bo to nie wiem, czy ja to wspominałam dzisiaj, że Saigon nie jest już Saigonem właśnie od 1975 roku. No i tak jak podejrzewałam, tam sobie stoi pan Ho Chi Minh. Nie wiem, jak to się czyta, Chu Tich Ho Chi Minh. Zmarło mu się w 1969 roku XX wieku. Nie wiem, na co się zmarło, ale aż chyba poczytam z ciekawości. Dotarłam, moi mili, w takie ciekawe miejsce. Proszę bardzo. To jest taki blok czy coś. I tam wszędzie nie ma mieszkań, tylko są kawiarnie. No to wchodzę na górę do tego apartamentowca z kawiarniami. Nie wiem, gdzie mam się ulokować, bo tutaj jest tego w cholerę. No jaja. Proszę bardzo. Idziemy dalej. Fajnie, bo tacy ludzie machali mi z balkonu, a teraz się minęliśmy na schodach, bo mnie wołali, żebym weszła. Jeszcze teraz sobie kokosika strzeliłam. Zaryzykuję, idę piętro wyżej. Chociaż tu jest pięter sporo, bo na dole była jakaś reklama, że jakaś kawiarnia jest na 8. piętrze. No nie mogę, jakie fajne miejscówki. Niech mi się tylko kamera przekręci. Zobaczcie. To są takie bardzo moje klimaty. O. I ta cegła. I ten czajniczek na ścianie. O, ten właśnie. I tutaj zrobiona taka wystawa. Zajrzymy do środka. O, i tam się wtedy wychodzi na balkon i się konsumuje. Dobrze, jestem na kolejnym piętrze. Nie wiem nawet na którym. No i chyba wybrałam. O, co tu dają? Jakieś takie ładne rzeczy. Miejscówki na balkonie są zajęte. I tutaj mamy znowu jakąś oazę z dekoracjami już na Nowy Rok. I zobaczcie, co tu jest. Ja w ogóle nie jadłam duriana, a mam wypić kawę z duriana. Tak to wygląda, tylko że miejsca na balkonie są wszystkie zajęte. Ale może nawet nie narzekam,
w środku. Jest tak uroczo i tak bardzo w moim stylu, że wow. No dobrze, zamówiłam sobie. Ja jestem nienormalna z tymi kawami, no ale zamówiłam sobie następną kawę. Teraz mam kawę kokosową w takim śmiesznym słoiku i będę sobie jadła w takich okolicznościach. Ja już jestem po kawce. Teraz wyszłam na balkon. Zobaczcie sobie, jaki widok jest. Za chwilę będzie okazja przekonać się, jak to z tym ruchem ulicznym jest. Teraz jest taka fajna pogoda, lekki wiaterek, bardzo ciepło, czy bardzo? Może ja już się trochę przyzwyczaiłam. I zaraz odwrócę kamerę, zobaczycie, jak to wszystko fajnie wygląda. Znaczy ja to w ogóle duże miasta to kocham nocą. Skręć w lewo. Jest ciemno. Bardzo dużo zyskują. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Trochę głośniej gadam, ale zaraz odwracam kamerę i zobaczycie, jak to wszystko fajnie wygląda, a ja idę dalej do następnego punktu z mapy Arkadiusza. Tak to mniej więcej, ja chyba tutaj skręcam, tak mi się wydaje, także wyłączam się na razie, bo muszę sprawdzić mapę. Dobra, teraz nagram trochę tego ruchu ulicznego, tylko muszę tutaj się z nimi przekrzykiwać. Patrzcie. Ale jakoś tak nie chcę się tutaj za bardzo skrywać na wielkiego kierowcę, no ale jakoś tak mnie to bardzo nie przeraża. No na pewno trzeba mieć tu refleks. Bo widzę, że samochody to w ogóle mają wyrąbane na skutery. Także ten, co jedzie skuterem, musi mieć oczy naokoło głowy. Proszę bardzo, ruch uliczny z innej perspektywy. A tu mamy coś takiego ładnego, dekoracje na Nowy Rok i taki ładny klomp, duży, okrągły. A ja idę dalej, zgodnie z moją mapą, tutaj wzdłuż rzeki. Dobra, jeszcze parę słów, jak już jestem przy kawiarniach na Barkach, czy tam restauracjach. To proszę bardzo, inne oblicze. Miło usiąść w takiej kawiarni, co? Wystarczy się wychylić za burtę, a tu jest taki syf, że naprawdę dziwię się, że oni, nie wiem, z dbałości o własnego klienta tego nie posprzątają. To jest żenua, dosłownie, żenua. Bardzo jest głośno od ulicy, ale mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Dotarłam do kolejnego punktu. Tutaj mam takie flagi. I to są flagi Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Idę dalej, nie jestem pewna, ale chyba teraz już wracam do mojej kapsuły. Słuchajcie, sprawdziłam mapę i ja już będę zmierzała do mojego hotelu kapsułowego, który jest jak zwykle od tego powietrza wilgotnego w trzy światy. Za chwilę Wam tutaj pokażę jeszcze panoramę, bo to bardzo ładnie wygląda, jak jest wszystko oświetlone. No i będę kończyć dzień. No i czekam, co mi przyniesie jutro. No i tak to wszystko wygląda. Big City Lights. Tu jest jeszcze taki przyjemny skwerek. Pan ochroniarz nawet tam siedzi. No i to by było na tyle.